Witam Was, lwy, w Waszym czytaniu Astrotarota na lato. Drogie lwy, mam dla Was kilka kart, będę jeszcze dorzucać, ale już na wstępie widzę, że macie parę kart sympatycznych. Macie 2 dziewiątki kielichów, a 9 kielichów to jest obfitość. Obfitość, która sprawia, że emocjonalnie czujemy się dobrze, że mamy dużo. Czasem to może być taka postawa, w której ktoś rozsiadł się i ma poczucie, że jest najedzony, napity, wygodnie mu, nie musi nigdzie wstawać i sobie siedzi. I taką postawą będziecie mieli do czynienia w lecie i nawet może być tak, że ktoś straci odrobinę równowagi w tym, więc jedyne zagrożenie przy tym jest takie, żeby trochę nie przesadzić, bo istnieje ryzyko pewnej przesady. I widzę, że to poczucie obfitości dotyczy zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Może to dotyczyć waszej kobiecej i męskiej strony, ale może po prostu dotyczyć was i drugiej płci. Także moje drogie lwy, coś tu mi się pcha do rąk, także na pewno skorzystam z tej talii, ale jeszcze nie teraz. Moje drogie lwy, tutaj poniżej mamy jeszcze zabawę, można trochę potańczyć, można się poruszać. Tu chodzi o taki ruch, który jest przyjemnością. To nie jest ruch, który jest wykonywany dlatego, bo trzeba, bo musisz, bo tak wypada, bo coś tam. Oczywiście ten element gdzieś tam może być, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ruch sprawia przyjemność i jest tutaj zabawa w tym, tak? Jakby było kilka tańczących i bawiących się dziewczynek w kółeczku. Możecie zatańczyć w kółeczku dosłownie. Tak? Jak byliśmy mali, tańczyliśmy w kółeczku często i tutaj też można. I tutaj te uczucia wychodzą na pierwszy plan. One są pokazywane w otwarty sposób. Tutaj są takie biegające nóżki. Oczywiście można pomyśleć, ruch to zdrowie, ale nie o to tu chodzi. Nie o to tu chodzi też, żeby specjalnie jakoś wyglądać, chociaż można wyglądać dobrze, można się ubrać strojnie, ale tak naprawdę to jest taka sytuacja, w której w pewnym momencie postanawiamy, że już nam niewygodnie i zrzucamy buty i po prostu chcemy się bawić z innymi. I nawet obserwacja tego może sprawiać, że poczuje ktoś obfitość. Poczuje, że ma dużo. I z tą zabawą związana jest zarówno ta postać męska, jak i żeńska. Choć ta pani to wygląda trochę bardziej po królewsku, bym powiedziała. I jednocześnie jest kimś, kto jest w jakimś sensie uzbrojony, ale uzbrojony to znaczy nie uzbrojony w sensie ma broń, z którą ma z kimś walczyć, ale ma ochronę. Tutaj ta pani ma jakby zbroję na sobie. Czyli jednocześnie jest poczucie obfitości. Ona czuje, że ona ma dużo w ręku, ona ma cały wachlarz czegoś, co jest pozytywne, jakby miała cały wachlarz uczuć, jakby ileś osób nagle ją kochało na przykład. Albo ma tyle uczuć do dania. Dlatego, tu, tam. Ale nie ma w tym nic złego tutaj, tak?
Różne są rodzaje miłości i może na przykład tutaj kocha przyrodę, może tutaj lubi zjeść, może tutaj chce przytulić swojego psa, może tutaj świeci słońce, może tu jest ktoś bliski, a może tu jest inny ktoś bliski, a może tutaj jeszcze coś i jeszcze coś, a może tu może poczytać swoją ulubioną książkę, a może tutaj po prostu lubi iść na spacer i to jest ten moment, w którym czuje tę miłość. I czuje, że ma cały wachlarz pozytywnych uczuć w swoim ręku, w swojej bliskości, jakby do wykorzystania, z którymi może coś zrobić. I czuje, że jej głowę przyozdabia coś pięknego. To może być ktoś, kto postanawia zrobić sobie wymyślną fryzurę, piękną fryzurę. To może być kolorowa fryzura. Włosy mogą być barwione, mogą być w nich kwiaty. Może na głowie jest jakaś strojna opaska. I to ją przyozdabia, to jest cały czas naturalne, jak kwiaty. Nie ma w tym sztuczności, nawet jeżeli wydaje się to trochę, może się to wydawać trochę przesadne, ale tak naprawdę jakby to było tak wyjątkowo strojne, jest pozytywne. I jest to osoba, która jednocześnie zachowuje spokój. I swoją postawę. Jeżeli coś jest tutaj bronią, to bronią są te uczucia, które ma w ręce i może jakby tak nimi obracać, jakby miała takie nunchako. Ale ona nie chce nikogo uderzyć, jakby ten wachlarz, o proszę, moje drogie lwy, ta pani może mieć też tak w swoim życiu w lecie, że będzie miała poczucie, że właśnie jak na przykład ktoś chce się z nią skontaktować, czy ona do końca może nie wie kto, bo to może być ktoś, kto może być ktoś, to może być ktoś i to może być ktoś, kto dobrze wam życzy, kto dobrze życzy tej osobie. Nawet jeżeli się w czymś myli, nawet jeżeli myśli, że trochę sprawy wyglądają jakieś tam inaczej, albo coś tam się pomylił w jakiejś kwestii, czy pomyliła, to jest ktoś, kto zdecydowanie tej osobie dobrze życzy i w razie czego może być takim elementem wachlarza takiego ochronnego, że jakby ktoś próbował coś w czymś rzucić na przykład w tę osobę, to ona tym wachlarzem jakby tak może odbić. I to nie chodzi o to, że te osoby mają zasoby finansowe. Oczywiście mogą mieć, ale to jest niekonieczne, mogą zupełnie ich nie mieć, ale to są ludzie, którzy mają pozytywne emocje i którzy mogą dać spokój ducha. Może nie w każdym dziale, nie w każdej kwestii, ale mogą wspierać, tak? Jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, to jest ich jeszcze więcej u was w rozkładzie. Mamy postać króla kielichów, który ze swojej natury jest osobą uczuciową i jest kimś, kto uważa, że sprawy emocjonalne są ważne i pokazuje, że to jest sprawa, to jest temat, te emocje, te uczucia, którymi zajmuje się i ma to jakby w ręku i przed sobą i nie chowa się z tym, że te sprawy są ważne. I może być tak, że gdzieś tu wewnątrz szaleje
sztorm, że te uczucia kotłują się w środku, że czasem one są jak rekiny, albo nie wiemy, czy te rekiny to chcą nas zaatakować, czy tak wzburzają tą postacią, że ona by chciała ugryźć. Różnie może się wewnątrz kotłować, różne są uczucia, różne są emocje. To jest ktoś, po kim nie widać może do końca wszystkich emocji, bo część jest schowana, jakby w tej wodzie jest schowana, ale część jest pokazana i widać, że mamy do czynienia z osobą, która wykorzystuje te swoje uczucia jak taki delikatny napęd, który może doprowadzić tę osobę, naszego króla kielichów, a nawet więcej osób, całą załogę, całą grupę, gdzieś bardzo daleko, nawet dalej niż można by było przypuszczać. Można się nawet pomylić, można dopłynąć nawet dalej. Tak jakby ktoś szukał, jak Kolumb, drogi do Indii, a wylądował w Ameryce. Ale można było dopłynąć daleko. Dalej niż w jakikolwiek inny sposób w danych warunkach i w danym czasie. Może powoli, może będą sztormy, może czasem nie będzie tego, co by się chciało, bo wiadomo, że w dalekich morskich podróżach kiedyś nie było wszystkiego. Może trzeba uważać, żeby nie było niedoborów, żeby nie było braku tego czy tamtego, tak jak kiedyś był szkorbut, tak? Może trzeba uważać, żeby nie brakowało wam witaminy C. Może trzeba uważać, żeby nie brakowało czegoś podstawowego i trzeba zwrócić uwagę, żeby możliwie zabezpieczyć się na tę podróż, na tę daleką podróż. To jest ktoś, kto nastawia się na daleką podróż i może nawigować. I to będzie kapitan, to nie będzie taki zwykły majtek. To może być też ktoś, kto sam niekoniecznie wyruszy w tę podróż, ale wyśle w nią kogoś, całą załogę. Także możemy mieć do czynienia z osobą, która zarządza, która wysyła innych w podróż, która wysyła innych z jakimś projektem, ale jest to ktoś, kto jest zaangażowany w to emocjonalnie i nie chodzi tutaj o zysk, który jest przeliczalny łatwo materialnie. Ale to cały czas jest król. On nie musi być strojnie ubrany, tego ubioru nawet nie widać. Zwróćcie uwagę, że tu w ogóle nie da się określić, jaki ten ubiór jest, ewentualnie widać tylko jakąś tunikę, ale najważniejsze są te uczucia, które gdzieś tu w środku płyną. Jest to ktoś na tle krajobrazu i jest w tle inny ruch. Ale ten krajobraz nie jest istotny. To jest tylko jakieś tło. Ważny jest ten król i to, co się w nim dzieje, i ta podróż. To może być po prostu podróż przez życie, w której nastawiamy się na daleką drogę. To nie jest mały stateczek, którym płynie się chwileczkę i już się jest na miejscu. Tak jakbyśmy przynajmniej zmierzali do innego kraju, do innego świata, do innej przestrzeni, gdzie czeka nas coś, czego tak bardzo nie znamy, albo może już znamy, ale to nie jest wyjściowo nasze.
Tu nie chodzi o powrót do czegoś. Tu chodzi o drogę dalszą. I oczywiście część z Was może dosłownie zdecydować się na podróż do innego kraju, ale część z Was może zdecydować się albo tutaj nastawiać się na podróż gdzieś dalej. Gdzieś dalej, wiedząc, że po drodze będzie sztorm, ale jak te sztormy wszystkie uda się pokonać, to w tym momencie znajdzie się ten człowiek i ci wszyscy ludzie w innym świecie, do którego chce się wypłynąć. Bardzo pozytywnie tę kartę odbieram. Jednocześnie trzeba uważać na nowe pomysły. I w kwestii tej dalszej drogi może warto jednak wrócić do tych pomysłów, które już kiedyś były, do tych pomysłów, które kiedyś były nowe. I może trzeba coś uciąć, może trzeba zakończyć jakieś rządzenie. I zrobić to za pomocą słowa, czy słów, które będą jak jedno cięcie. I to chodzi o coś, co już w jakimś zakresie było. To mógł być nowy pomysł. Jest on blisko tego świętowania. Jakbym teraz spytała, coś więcej chciałabym wiedzieć odnośnie tutaj tego asa mieczy. Czego to może dotyczyć? Ojej. To może dotyczyć rodziny. Rodziny, której ludzie się przytulają i są blisko siebie. I to jest rodzina, w której ludzie otwarcie pokazują siebie na tle emocji, na tle pełni emocji. Zobaczcie, tutaj ktoś głaszcze po twarzy. Teraz moją uwagę zwraca tutaj ten element. Zobaczcie, ten ktoś jakby nie ma nogi, jakby był w jakimś sensie niepełnosprawny, albo w jakimś sensie był po urazach, może po wypadku. Może ktoś tu nie może już tak poruszać się jak kiedyś. I musiał znaleźć sobie pewnego rodzaju inne rozwiązanie, inną jakąś protezę, która zupełnie nie wpływa na to, jakie są relacje i uczucia w tej wspólnocie emocjonalnej, rodzinnej, w tym partnerstwie z tymi dziećmi. Nikt nie zauważa z nich tego, że ta proteza tu jest. Nie wiadomo, jak wygląda druga noga. Czy też jest tutaj proteza, czy że tak powiem, taka zwykła noga? I jeszcze widzę teraz w tle, do mnie przychodzi to, że trzeba zwrócić uwagę właśnie na tę daleką wizję. Tu w tle jest statek. Ten nasz statek, który jest daleko. Gdzieś tu sobie płynie po kuli ziemskiej. Do celu, do zamku. Ta talia jest specyficzna. Wiele ilustracji jest takich dość mrocznych tutaj. Ale pomimo tego, zobaczcie, że tu się robi tak jakoś intensywnie, trochę tak mroczno, to są tutaj same pozytywne uczucia w tym złączeniu.
Tu nie chodzi o to, że mamy przyjaźnie wyglądać, prezentować się ładnie, w sensie ideału swojej fizyczności i braku jakichkolwiek defektów, czy ułomności, czy jakichś problemów fizycznych, czy innych. To nie ma znaczenia, ta wspólnota nadal tu jest. I z tym związany jest nasz as. As mieczy. Jeszcze coś do tego dodam, tutaj tak z boku. No, widzę, że tutaj sprawy tej może dotyczyć również poczęcie. Ja tu widzę poczęcie, moi drodzy, rozpoczęcie. Temat związany z rozpoczęciem jakiegoś działania, a może dosłownie z poczęciem i z ostatecznie urodzeniem dosłownie może być dziecka. Coś tu może powstać w wyniku działania i inicjatywy. I w tej talii wyjątkowo mamy tu kobietę, która przytula dziecko. Dziecko, które jest jakby w takim groszku, jakby w niewinny sposób powstało, tak jak czasem mówiło się dzieciom, że one tak z kapusty wyszły. Znalezione były w kapuście. Tak jakby to było takie niewinne dziecko, które jeszcze nie wie, jak ten świat funkcjonuje i wszystkie takie sprawy dorosłe są jakby jeszcze poza zasięgiem, poza zrozumieniem, albo dodaje się jeszcze do tego jakiejś delikatności, zanim powie się wszystko. W tym nowym działaniu ktoś się pochyla nad tym, co powstaje, czy powstało w wyniku poczęcia, rozpoczęcia czegoś. Także widzę, że tutaj kwestie rodzinne są zaznaczone i też właśnie takie dotyczące początku i też takiej pełni. I chodzi zarówno o działania, o możliwości, o ten płomień, który może ogrzewać, ale może też rozpalać. I mamy noc księżycową i ludzi blisko. Także moje drogie lwy, troszeczkę się zastanawiałam, co tu wyskoczy, bo w tej talii obrazy są różne, ale macie bardzo pozytywne te obrazy. Związane z tym, co już kiedyś było jako pomysł, jako myśl, jako koncepcja. Chciałabym wam jakąś radę już teraz wyjąć. Jeszcze mamy tutaj do omówienia, ale już jakąś radę dla was. Uważajcie, żeby wam się coś tam nie posypało, ale jak się coś posypie, to nie przejmujcie się tym za bardzo, to raz. I trzymajcie w rękach to ziarno uczuciowe, które już kiedyś udało wam się złapać. Może ktoś wam je podarował, może wam ktoś przyniósł taki kubeczek, może ktoś dał wam swoje serce, może mieliście do czegoś serce, byliście w coś zaangażowani i należałoby to nadal trzymać. A skoro już jesteśmy przy temacie serca, to będziemy mieli poważną sprawę sercową
Więc jeżeli coś z waszym serduszkiem się dzieje fizycznie, no to do odpowiedniego specjalisty, ale jednocześnie tutaj kwestie emocjonalne też wchodzą w grę, jak najbardziej. I podejrzewam, że w większości przypadków, bo mamy tutaj do czynienia z kimś, kto trochę upadł z powodu poczucia zranienia informacjami, myślami. Ktoś tu jest zraniony i jest w żalu, i w tym zranieniu pozostaje. Ktoś leży, zasłania swoją twarz i nie zamierza nigdzie się ruszyć. I jest to związane z tym, że było się kiedyś, ktoś był jak król w ogrodzie pełnym obfitości i z możliwością dostępu do wszystkiego w sposób nieograniczony. I tu chodzi o kobietę, bo w tej Italii królowie mają płeć, że tak powiem. To znaczy mamy królów i królowe. Znaczy mamy królowe i mamy królów w formie żeńskiej i męskiej, więc ten nasz król tutaj to jest ktoś, kto zarządzał, ale to była kobieta. A teraz może nie zarządza, albo zarządza źle, albo nie umie tym zarządzaniem jakby nie potrafi zarządzać. Ewentualnie może być to ktoś, kto jakby wylądował nie na tym stanowisku, co trzeba. I wydaje się na pozór, że ten ktoś może rozporządzać jakimiś sprawami związanymi z konkretem, z materią albo z ziemią, z ogrodem, ale jednak nie, coś jest tutaj nie tak. I blisko tego jest ktoś, kto ma poczucie emocjonalnej obfitości. Czy to może być ta sama osoba? Może, ale mam wątpliwości. To musiałyby być zupełnie dwie różne sytuacje. W dwóch różnych sytuacjach. Ale to mogą być dwie różne postacie. Jakąś informację odnośnie tego jeszcze poproszę, ale może z takiej bardziej neutralnej talii. Dodatkowa informacja. Ktoś tutaj nie jest w stanie trzymać tego, co ma na stole. Wszystkiego wykorzystać, co ma na stole. Jakby komuś sypało się ze stołu, takie mam poczucie. Jakby ktoś niby miał do dyspozycji różne narzędzia i mógł się zaprezentować, mógł się pokazać, mógł jakby zaczarować rzeczywistość, ale nie może. Tu nie można zaczarować rzeczywistości. Tu się wydaje, że ktoś jest w stanie zaczarować rzeczywistość. Jeżeli komuś się tak wydaje, to jest kluczowe słowo, że komuś się wydaje, że może zaczarować rzeczywistość i że może to robić w nieskończoność. Tu jest jakaś pseudoprezentacja. To mi przypomina takie prezentacje, jakieś były prezentacje garnków, co potem się okazywało, że to tam w ogóle bajki opowiadają. Straszne. Drogie lwy. Jeszcze tak, na co powinniście uważać? Jeszcze wam wyjmę kartę i za chwilę coś sympatyczniejszego jeszcze. Uważajcie na to, żeby się nie pospieszyć w działaniach, jeżeli potrzebujecie przystanąć i odpocząć, tak? No bo coś wtedy wam się może wylać i to tak niejedno, coś tam może pójść nie tak. I ruszy to wasze emocje
Możecie pomyśleć, tak już kiedyś było. Także tutaj tak. Nie we wszystkim musicie być też tak strasznie konkretni. To jest taka rada dla was. I teraz chciałabym wiedzieć, co was zaskoczy, po prostu co was zaskoczy i co was pozytywnie zaskoczy latem. O, coś was zaskoczy i tu was pozytywnie. Zobaczmy. Zaskoczy was to, że komuś brakuje siły i trudno jest nawet chodzić po schodach w jakimś sensie. Albo w dosłownym, albo trudno jest komuś się piąć do góry. Mimo że wydaje się, że powinien czy powinna mieć wystarczająco siły na to. Ale tej siły brakuje. I ktoś tu wolałby posiedzieć na dole zamiast się piąć. Jakby ktoś nie bardzo w danym momencie chce się piąć. Mimo że może teoretycznie wznieść się wysoko, nawet na taką pozycję autorytetu duchowego, czy innego autorytetu, takiego, że może być traktowany wręcz jak kapłan w danej dziedzinie, ktoś, kto zna wszystkie prawdy. A pozytywnie zaskoczy was to, że ktoś odchodzi i idzie w jakąś stronę. Ktoś odchodzi od jakiegoś rodzaju emocji i kieruje się w stronę albo nowego dnia, albo w stronę nocy. Czy to jest wschód, czy to jest zachód? Coś się kończy, coś się zaczyna. I ktoś już patrzy na to, że coś się kończy i coś się zaczyna. I odchodzi i zmierza w jakąś stronę. Wychodzi z przestrzeni, w której było dużo brudnej wody. Może emocje były zmącone. Może coś tu utonęło i ktoś zmierza dalej. Ku czemu? Do końca nie wiadomo. Jakby nie widać żadnego szczególnego celu, poza tym, że idzie człowiek przed siebie. Moje drogie lwy, jeszcze coś dla was wyjmę. Może czego powinniście unikać i w jakim właśnie kierunku się zwrócić? Unikajcie, to zabawne, unikajcie przesadnego skupienia się na równowadze i na umiarkowaniu w jakiejś dziedzinie. Może czasem trzeba gdzieś zadziałać ponad miarę i wtedy dzięki temu można unieść się i poczuć lżej. Jakby nie zawsze musi być wszystko 50/50. Uważajcie, żeby to 50/50 was nie zjadło. Znaczy, tu raczej nie ma takiego zagrożenia. Nie obawiajcie, że coś was zje, bo tu mamy tylko motylka. Ten motylek was nie zje. Ten motylek wam nie zagraża.
Także jeżeli uznacie, że widzicie jakieś takie zagrożenie przy tym umiarkowaniu, no to może być tak, że po prostu wam się wydaje. Co wam zrobi ten motylek? Moi drodzy, kierujcie się w stronę podejmowania nowych działań, których możecie być jeszcze trochę jak takie nieopierzone piskle. A może być tak, że warto się skierować w stronę kogoś, kto będzie trochę taki. To jeszcze porusza się w jakimś temacie, w jakiejś dziedzinie nieporadnie. Ale już działa. Już działa i może się rozwinąć. Może się rozwinąć i może rozwinąć się bardzo. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa.